Cześć. Cześć. Witamy Was w ten piękny wrześniowy dzień. Jeszcze jest ciepło, Bardzo nawet. więc więc póki jest ciepło, postanowiliśmy nagrać Wam Vantura. A że Dzisiaj nie będziemy zwiedzać, nie będziemy spacerować, za to Wy będziecie zwiedzać. van jest mini, więc zapraszamy na mini Vantura. Na początek parę słów o naszym aucie. Jest to Peugeot Rifter z 2021 roku. Benzyna 130-konna w rozmiarze L1, czyli tym krótszym. Zastanawialiśmy się nad dłuższym, bo oczywiście byłoby go łatwiej zaaranżować do podróżowania, do jeżdżenia. Natomiast auto służy nam w większości do jeżdżenia mimo wszystko po mieście, stąd nasza decyzja padła na właśnie takiego maluszka. Super się nim jeździ, manewruje, parkuje i tak dalej, a mimo wszystko udało nam się bardzo fajne spanie zagospodarować w środku, które za chwilę zobaczycie. W ten sposób podróżujemy. Taki przód, jak w każdym aucie, natomiast tył mamy na czas jazdy złożone spanie. Z uwagi na to, że to jest wersja krótka, musieliśmy wymyślić sposób, żebyśmy mogli podróżować i jeździć. Stąd inna konfiguracja do jazdy, a inna na noc. Zabudowę wykonaliśmy ze sklejki brzozowej, wodoodpornej o grubości centymetra. Zależało na tym, żeby cała konstrukcja była bardzo wytrzymała. Póki co bardzo nam się dobrze sprawuje. Tylna część Frydvana to kuchnia. Jest to taka typowa zabudowa szufladowa, która wbrew pozorom jest bardzo pojemna. I mamy tutaj kuchenkę, jakieś miejsce na naczynia. To jest taka kieszeń na różne jakieś garnuszki, jakieś inne elementy potrzebne do gotowania. Jakieś patelnie, garnki, kafeterki i inne. Kolejny moduł, nazwijmy go, to nasz moduł z wodą. Mamy dwa baniaki po 20 litrów, łącznie 40. Dzięki temu mniej więcej około 3 dni możemy na takim zapasie spędzić. Tutaj też jest kolejna przestrzeń do przechowywania. Najczęściej wozimy tu jedzenie. Jeszcze mamy taki blat roboczy, nazwijmy go, z deską. Taką. Bardzo fajne rozwiązanie w momencie, kiedy trzeba jakiś garnek odłożyć czy coś, tak samo się sprawdza. Tu jeszcze mamy miski rozkładane. Stawiamy je na stopniu i się bardzo fajnie robi przestrzeń do mycia. W części środkowej mamy różne pudła, o których w dalszej części Wam opowiemy. Dalej znajduje się kolejne pudełko i drugi baniak z wodą. I jeśli chodzi o część kuchenną, to byłoby na tyle. Odnośnie pudełek. To, które jest w tej chwili puste na wyjazdach, służy nam jako podręczna kosmetyczka. Szczoteczki, pasta do zębów i inne utensylia. Do tego tajemniczego pudełka wrócimy jeszcze w dalszej części. A tu a propos wody, tutaj są tak zwane przydasie podręczne. Bardzo fajny, sprytny wężyk do wody, jeśli nie możemy podejść z baniakiem pod kran. Bardzo fajnie się sprawdza. To nam jeszcze zostało z wyprawy do Norwegii. Bardzo fajna sprawa, spiralne komary. Saperka, to każdy wie chyba po co, albo się domyśla. Klucze, zapasowa kuchenka, siekierka i takie właśnie różne. Szara taśma, wbrew pozorom nawet w nowym aucie się przyda. I to by było na tyle w części tylnej naszej zabudowy. Jeśli jedzenie, to dla nas była niezbędna, szczególnie w długich wyjazdach, lodówka.
Mamy 20-litrową szufladową lodówkę Dometica. Super się sprawuje. Zasilaną PLB40. W naszym przypadku przy samej lodówce około 48 godzin bez problemu wytrzymuje. Ładujemy go z tego gniazdka, które jest tam, pod oryginalną przetwornicę. W czasie jazdy w ciągu 1,5 godziny ładuje się do pełna. Zastanawialiśmy się jeszcze nad solarem rozkładanym, przenośnym, natomiast nie wiemy, co by się tak naprawdę sprawiło, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, jak podłączyć do jakiego solara PLB40, to proszę napiszcie w komentarzu, na pewno nam się na dłuższe gdzieś wyjazdy, w bardziej ciepłe fragmenty i bardziej stacjonarne przyda. Żeby przygotować spanie, musimy zrobić kilka rzeczy. Złożyć fotele, rozłożyć, tutaj mamy taką fikuśną klapkę i rozłożyć materac. Oczywiście też zasłonić okna, ale do tego za chwilkę dojdziemy. Nauczeni doświadczeniem w Norwegii tego, że pogoda bywa kapryśna, jest to pierwsza rzecz, którą robimy przy przyjeździe na miejscówkę, żeby w razie jakiegoś deszczu nagłego móc się po prostu schować do auta. Więc za chwilkę wracamy z gotowym spaniem. Do przechowywania używamy pudełek. Bardzo fajnie pozwalają nam ogarnąć wszystko. I tak jak już pewnie widzieliście na vlogach, a jeśli nie, to zapraszamy do naszych vlogów z wyjazdu do Norwegii. Na dłuższe wyjazdy zabieramy kufer na dach, na wszystkie rzeczy, które nie potrzebujemy od razu pod ręką i większych gabarytów. Kolejnym elementem niezbędnym przy spaniu w aucie są wywietrzniki. Mamy z Vent for Van, bardzo fajnie, porządnie zrobione. Zakładamy je w ten sposób i jesteśmy gotowi do spania. Z drugiej strony oczywiście też. Ostatnim elementem transformującym nasz samochód w nasz mobilny domek są osłony na szyby. Zrobiliśmy je sami z alufoxa, takiego materiału i przyssawek. I wiadomo, montujemy je na szyby. W ten sposób. Po jednym z pierwszych wyjazdów testowych zauważyliśmy, że jeśli je tylko w ten sposób zrobimy, to nie mamy w tym momencie dopływu powietrza. W związku z tym wykombinowaliśmy taką klapkę, która sprawę załatwia. Namiot nam się sprawdził i przetrwał nawet porządną burzę w Szwecji. Montowany jest na magnesy neodymowe do klapy, na dole śledziami. Dzięki temu powierzchnia naszego domku rośnie, zapewnia prywatność, a tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, też przed kaprysami pogody. Bo wszystko jest przystosowane, żeby uciec przed pogodą. Jeśli chodzi o strefę większego komfortu, to mamy również moskitierę, oczywiście. Taka zwykła, uszyta z firanki z gumką. Bardzo fajnym elementem Frydvana jest taki mały stoliczek rozkładany, który też przydaje się, kiedy nie ma pogody. A taka jest opcja jadalno-wypoczynkowa na deszczowe dni. Kolejnym elementem wyposażenia kempingowego jest też oczywiście do it yourself, nasza markiza. Markiza, której podstawą jest tarp z Decathlonu. Mieliśmy akurat w domu pokrowiec na narty, który się przydał. Zamocowana jest
na stałe do rurki, która jest przymocowana do relingów. I za chwilę Wam pokażemy, jak ją rozkładamy. Jeszcze tylko stolik i krzesełka i gotowe. To teraz, jak już zostało wszystko ładnie rozłożone, to zapraszamy na kawkę. Dziękujemy Wam za dzisiejszy wspólny czas. Mamy nadzieję, że kogoś z Was zainspirujemy lub pomożemy w konwersji własnych 4 kółek. Naszym, coraz liczniejszym subskrybentom dziękujemy za wytrwałość, bo wiemy, że potrzeba trochę samozaparcia przy subskrypcji kanału z tak nieregularnie pojawiającymi się filmami. Tych z Was, którzy dopiero teraz natknęli się na Frydwana, zapraszamy na naszą norweską playlistę. Przed nami w planach podróże te dalsze i bliższe, więc do zobaczenia.